Dobra, Dawid, to jedziesz sam, bo ja dzisiaj kiepski. Solo. A co mam mówić? To idę, bo nie będziesz wiedział, co Zaskocz mówić. mnie. No. Zaskocz mnie. No to witamy po przerwie. Boomer 1. Boomer 2. No, to jest 1, jak to 2. Nie ma numerków tutaj. Napiszcie w komentarzach, to jest numer 1, Boomer, Nie ma 1, 2. Słuchajcie, no nie wiem, czy nas słychać, ale pasmo, Jezu, jeszcze w mikrofon rozwalę zaraz. Uważaj tutaj, no. Pasmo nieszczęść i rozczarowań. I pytanie, czy... No właśnie, bo to jest tak, że trudne są te rozczarowania w życiu, bo tu teraz mamy duży problem, mieliśmy techniczny i mamy dalej. Magda co prawda zrobiła wszystko, rzuciła wszystkie siły do walki z tym dźwiękiem, żeby był w ogóle. No sporo to kosztowało. Jak widzicie, w ogóle anturaż zmieniliśmy, wyjechaliśmy poza miasto. No i dużo wysiłku, a tu przyjeżdżamy i takiego kabelka nie było, który... Takiego łącznika, prawda, no łącznika czego? Komputera tam z jakimś innym elementem. Tak, przejściówki. I dlatego mówię, że bardzo rozczarowany można być, bo duże mieliśmy nadzieje związane, bo dawno nie nagrywaliśmy. No. Czas leci, o, Dawid już No. patrzy, tam za chwilę, prawda, musi iść obowiązki dopełniać w Oczywiście. klasztorze. No i tak trochę na styk jesteśmy czasowo, nie? I tak trochę przypomina mi to o moim ostatnim czasie w życiu, bo dużo rozczarowań. W sensie ciężko jest udźwignąć rozczarowania, bo ja nie wiem, czy tak macie, ale na przykład ja mam tak, że jakieś mam takie uczucie wtedy, że mi się należy lepiej niż jest, nie? Że na przykład, nie wiem, że no wszystko w zasadzie jest w stanie mnie rozczarować, nie? I pytanie, co z tym robić, bo to jest tak, że można zagłębiać się i pogłębiać, coraz bardziej tonąć w takim rozgoryczeniu. A jak jesteś w rozgoryczeniu, albo jak ja jestem w rozgoryczeniu, to jest normalnie pole rażenia szerokie. To znaczy, nie biorę jeńców, w zasadzie obwiniam wszystko i wszystkich, co się rusza. Mało tego, dobrze by było, gdyby jeszcze zwalić odpowiedzialność za to, co się dzieje właśnie na kogoś, nie? No i nie wiem, no tak teraz mi ten temat przyszedł do głowy, że tak my z tym kablem dzisiaj, nie? No rozgoryczenie, no bo dużo pracy włożyliśmy, żeby tu przyjechać, żeby przygotować ten tekst, który mówimy, przecież to jest zawsze bardzo mocno przygotowane. Nie, żartujemy akurat, zawsze idziemy z buta. Zawsze jest na freestylu, że tutaj ja liczę na to, że Bartek mnie zaskoczy za każdym razem czymś. A ja liczę, że Dawid mnie zaskoczy i na końcu Magda nas zaskakuje. Przepraszam. No w każdym razie dzisiaj, nie wiem, na początek proponuję temat rozgoryczenia. Co, Dawid, jakie masz doświadczenie z rozgoryczeniem? Obfite. Generalnie z rozgoryczeniem to jest tak, znaczy obfite. Może nie z całym rozgoryczeniem, ale doświadczenie porażki. No to jest generalnie nasza, no nie chcę powiedzieć codzienność, ale coś, co się regularnie powtarza. No co można z tym zrobić? Generalnie postawy wobec porażki są różne, nie? Że jesteśmy wkurzeni, no naturalnie. Czasami polecą słowa, no później, no. O, lecą. Każdemu, no nie mówię, że każdemu, ale zdarza się, że jest ta... O, rozgoryczony, no, tak. To jest sroka. No, zawsze rozgoryczony. Skrzeczy, to jest, no właśnie. O i właśnie, ja też wtedy skrzeczę na ludzi. Skrzeczymy właśnie, bo pojawia się co? Pojawia się sporo gniewu, pojawia się sporo takiego właśnie, to co mówisz, rozgoryczenia. Tak, dlaczego się nie udało, no. Ale to co zwykle właśnie to co mówisz, robimy, szukamy wszędzie tej przyczyny porażki poza sobą, nie? A nawet niektórzy mają z kolei drugą skrajność, że tylko ja jestem winien, jestem najgorszy, cokolwiek się nie uda, Tak, bo tu jestem po prostu beznadziejny i do niczego się nie nadaje. Bo ja mam skrajności na przykład, albo obwiniam innych, albo siebie chlastam, tak, że już w zasadzie definitywnie można by stwierdzić, że to już jest koniec, nie, wiesz. To tak jak z klockami Lego, tak miałem zawsze, że jak układałem klocki Lego, to jak mi, wiesz, już masz tą wieżę prawie zbudowaną, nie? Ale tam końcówka ci nie wyjdzie, no i no wiesz, pół budowli idzie w pył, nie?
Jezu, jak ja tym rzucałem normalnie, to już rozwaliłem do końca, już zdepnąłem, że nie ma, to nic nie ma, nie? Rozumiesz? A to nie jest dobre podejście, bo życie pokazuje, że nic nie jest czarne albo białe, jest gdzieś w tej szarości, nie? Że zawsze można coś podejść jeszcze raz, albo spróbować z innej strony ugryźć temat, nie? Że jakby... Że czasami brakuje takiej trochę przerwy albo takiego dystansu, żeby jakby nabrać siły i jednocześnie innej perspektywy, nie? Do tego działania, czy do tego, czym się zawiodłeś, nie? Bo to może być, nie wiem, relacja z kimś, to może być coś, co próbowałeś budować, rozwijać, nie wiem, no różne rzeczy nam się walą, nie? W życiu. I też uważam za skrajność i trudną rzecz, z którą sobie poradzić nie idzie łatwo. To chodzi mi o takie zamartwianie się. Bo jak jest to rozgoryczenie, nie? To jest... patrz, słowo rozgoryczenie, tak mi teraz tak zacząłem myśleć, co oznacza gorycz. Gorycz nie smakuje dobrze, nie? Bo to jest od gorczycy, nie? To jest? No goryczka jest tylko... To jest goryczki czy od gorczycy? No gorycz to mamy smak taki gorzki, jeden ze smaków. Nie? Gorycz, porażki. Słodki, słony i tak dalej, gorzki. I gorzki czasami jest pożądany, wręcz w niektórych na przykład napojach. Ale nigdy w nadmiarze, nie? A w których jest pożądany? Aha, już wiem w których. No. Na przykład, no nie wiem. Niektórzy sobie cenią. Niektórzy lubią, jak jest w herbacie goryczka, ale rzadko. W kawie Dawid, prędzej. Co tam masz w kubku? Jakaś taka czerwona herbata, chyba jakaś taka owocowa, no, smaczna, bo nie jest za ciepło w sumie. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem. Prawo Pascala, kto zgubił za... Tak, dobra. Znaczy wracając do smaku goryczy, no to on jest potrzebny, no nie tylko w niektórych napojach, ale generalnie no, jako jeden ze smaków jest potrzebny, ale go nie może być za dużo, nie? Że trochę wzmacnia jakoś charakter potrawy i tak dalej, czy napoju. Ale zobacz, co można, co jest chyba w moim doświadczeniu też błędnym rozwiązaniem na gorycz. Od razu czasami chce sobie człowiek życie osłodzić, nie? Bo jak jest ta gorycz, nie wiem, czy porażki, ale że coś ci nie wyszło, albo inaczej. Mi nawet nie chodzi o porażkę, wiesz, że przegrałeś, tylko że miałeś oczekiwania inne, nie? Co do życia, że masz, nie wiem, jak taki boomers właśnie, nie? Patrzysz wstecz już trochę, że kiedyś jak miałeś 20 lat, tam 15, to się spodziewałeś, że to życie inaczej się potoczy, nie? Że tam nie wiadomo ile, nie wiem, będziesz miał, albo kim będziesz, albo jak daleko zajdziesz, za chwilę się porównujesz z ludźmi tam. I ja widzę, że po prostu posłodzenie tej goryczy też nie daje efektu, bo wychodzi dziwny smak wtedy i w zasadzie posłodzenie to ja mam na myśli ucieczka na przykład, nie wiem, no niektórzy uciekają, kupują coś sobie, nie, żeby sobie poprawić humor, albo... It is a fabulous dress for the premiere. What's the worst thing they could say about me in this dress? Who the hell does she think she is? Just went to the top of my list. Bo, nie wiem, zaczynają tysiące innych działań, a tam to porzucamy, bo niewygodne, bo gorycz właśnie jest, nie? Ale zobacz, że jak się pije dużo czegoś, co na początku średnio smakuje, to się człowiek przyzwyczaja trochę. I staje się koneserem. No lepiej nie być koneserem goryczy porażki, ale przynajmniej, żeby, wiesz, bo przez taką gorycz może też rozwój przyjść, w sensie jakiś dalszy etap, wiesz, do którego cię może, czy to Bóg, czy to, nie wiem, coś zaprasza, nie? Bo przecież rozwój duchowy, czy rozwój w ogóle człowieka w zasadzie przez no, nie chcę powiedzieć cierpienie, ale przez trudności przychodzi. No tak, no to już trochę mówiliśmy gdzieś tam kiedyś o tym nadmięcznie. No tak zawsze o tym samym w kółko mówimy. Stawki ze Schwarzeneggerem czy z kimś tam no pain, no gain, no to jest trochę to, nie? Ale właśnie trochę zaśmiałem z tym koneserem goryczki, to nie chodzi o to, żeby... Bo niektórzy mają taką mentalność takiego malkontenta, że na wszystko narzekają i są ciągle tacy gorzcy. To ja tak od żony słyszałem. Ale słuchaj, bo będąc takim gorzkim, tak to jesteś niestrawny dla otoczenia. Jezu, jak jestem niestrawny. I generalnie to nie jest dobre. Wydaje mi się, że to jest dobre w goryczce, tak ona w niewielkim stopniu dodaje charakter potrawom czy napojom, to tak w naszym życiu jest dobrze czasami doświadczyć porażki, ale przez tą porażkę po prostu wtedy wstać, oczepać się i iść dalej, nie? A mi się tak przypomniało, i tyle, nie? No, ale mi się coś przypomniało, że są te koty, co jedzą coś, wysrywają i z tego się kawę robi, prawda? To nie koty, tylko jakieś małpy. Aha, no nieważne. Słonie. Jakieś zwierzęta. Jezu, słonie! Jaka to duża kawa! Cup of Joe, Jake, John.
No. Nie, to są jakieś zwierzęta, które żyją gdzieś tam w dżungli i po drzewach latają. Tak, biegają z tym kubkiem za tą małpą. No o co mi chodziło, że może ja jestem też... Tak mi przyszło do głowy taka myśl filozoficzna, że może skoro jestem tak niestrawny, to ja powinien zostać wysruty przez coś. Zjedzony najpierw. Tak, najpierw zjedzony, potem wysruty i potem dopiero ze mnie można coś zrobić, że może... To nie pomoże. Może to jest taka zawaluowana filozofia życia, że, albo inaczej, przy pierwszym podejściu do czegoś, co się nazywa porażką czy rozgoryczeniem, no to wiesz, tupasz nogę jak dziecko w zasadzie, nie? No nie dali mi. Oczekiwałem, kurna, że będzie inaczej. No gdzie te cukierki, gdzie te prezenty, gdzie... Nie? To tak jak na gwiazdkę ja zawsze się spodziewałem super zabawek, bo rodzice mieli w ogóle hurtownię zabawek. I mówię, chcę to i to i to. No co ja będę do Mikołaja pisał, jak ja widzę, że na półce stoją, nie? I raz, pamiętam, nie dostałem tego, co chciałem. Jakie było rozgory... No po prostu myślałem, że nie wiem, co zrobię, nie? I do dzisiaj tak trochę się czuję, że jak mi nie wyjdzie, jeszcze ktoś to widzi, wiesz, bo to jest jeszcze inna rzecz, nie? Że niektórzy mają dodatkowy kompleks, że porażka na oczach kogoś. Rozumiesz? No i... Koniec świata. No koniec świata, nie? Ale pytanie, czy to jest koniec świata właśnie. I w zasadzie jak się odbić od tego, nie? No bo to nie jest łatwe, nie? Dźwiganie jakby... Wiesz, bo można się uzależnić też od takiego przyczepiania sobie etykiety kogoś, kto ciągle przegrywa. No. Nie? Jest coś takiego. Żeby wzbudzić litość, żeby zwrócić na siebie uwagę. Zobaczcie, jak jestem biedny, przytulcie mnie. No taki bidulek, taki ciągle przegrywa. Tylko to do niczego nie prowadzi, nie? To trzeba sobie powiedzieć, nie? Że no, to jest... paru się ulituje. Generalnie postawa taka, że chcemy na siebie zwrócić uwagę, jest dla większości ludzi zniechęcająca. No tak, no zresztą wiesz. Tak to działa, nie? Niestety. No, ale to możliwe, że czasami nie ma innej opcji niż dać się tak przemielić przez życie. Jak ten kot, jak ty ten mówisz, wysruty. Że to życie cię po prostu gdzieś tam wydaliło nowego, przegryzło, przetrawiło i zrobiło z ciebie kogoś nowego. Tylko to jest ważne, żeby zachować sobie determinację i niektórzy mają tej siły mniej, niektórzy więcej, ale przykłady ludzi różnych pokazują, że naprawdę z najgorszego możliwego piekła da się wyjść z twarzą, da się być człowiekiem. No chociażby niektórzy, którzy na przykład przetrwali obozy koncentracyjne. Polecam w ogóle poczytać Wiktora Frankla, taki twórca takiego nurtu w psychologii, który się nazywa logoterapia. I to nie ma nic z logopedią właśnie wspólnego, tylko od greckiego logos, sens, że można odnaleźć sens nawet kiedy się jest w takim miejscu jak obóz nazistowski. I to jest taka sytuacja graniczna, nie? I mi się wydaje, że my czasami trochę się rozbestwiamy, nie? Dotrzymując bardzo dużo od życia, albo chociażby no taki powiedzmy średni nawet standard, ale nie mając żadnych większych problemów się przyzwyczajamy do tego. I jak już coś nam nie wyjdzie, to właśnie tak z tą zabawką dzieje się wielka tragedia. Tymczasem gdyby spojrzeć na to w jakimś bardziej obiektywnym okiem, to się wydaje, że to jest tak naprawdę coś małego, mamy wystarczająco siły, żeby się wstać, oczepać się i iść dalej. Mimo, że to jest taka właśnie gorzka pigułka, ale dobrze ją potraktować jako lekarstwo na naszą właśnie taką, nie wiem jak to nazwać, wygodnictwo, na to, że wszystko mi się należy, że wszystko to jest przyzwyczajenie do tego, że przez jakiś czas w życiu, wiesz, wszystko się układało, dostawałeś wszystko, nie? Wiesz, bo też takim gwoździem do trumny że tak powiem, w takiej sytuacji może być porównywanie się, nie? Z innymi, że ty patrzysz, że a ten to ma, nie? Zobacz, nie? Ale nie wiesz, czy mu to przyszło łatwo, czy mu w ogóle mu to szczęście daje, nie? Tak na Instagramie. Przeglądamy, nie? Tato, ale ma, albo ten to, ale ćwiczy, ale tam dobrze wygląda, albo nie wiem, ten, ale jest popularny, nie? I od razu łączymy to z jakimś szczęściem, nie? A mnie tu obserwuje, wiesz, trzech znajomych, z czego jeden wirtualny, nie? Wiesz, tak, że w sensie, że to porównywanie się prowadzi też donikąd, nie? Też jest to następną taką pułapką pewnie, przy tym pogrążaniu się coraz bardziej w tej często właśnie rozknieniu. Tak. Takie szukanie popularności jest właśnie tym zasładzaniem tej goryczy, którą ktoś ma w sobie i próbuje ją zagłuszyć na wszelkie możliwe sposoby, zamiast po prostu się z nią skonfrontować i usunąć jej źródło, a nie tylko cały czas zasładzać goryczkę i ciągle jest słodko-gorzki, ciągle rozedrgany, nie ma harmonii. No wtedy masz skrajności. I to znaczy, mówimy w trzeciej osobie, nie? Dobrze sobie powiedzieć, że każdy z nas tak ma, nie? I to nie jest tak, że my się tak wymądrzamy. Nie, każdy ja tak mam na przykład. Ja w zasadzie powiem tak, no...
To jest chyba to zwierzę, które tą kawę mieli. Łaskun, który się delektuje, uwielbia te ziarenki. I oczywiście je i wydala. Rzecz naturalna. Gońmy za nim. To ciekawe, no to jest, powiem wam tak, że to jest bardzo trudny temat, bo no ilu z nas jakby czeka na pewne też rozwiązania w życiu, nie? I ty jakby już im nadajesz głębokie znaczenie w takim sensie, że jeżeli się uda i będzie po mojej myśli, nie? No to jestem szczęśliwy, żyję dalej, mogę normalnie żyć, nie? A na przykład uzależniasz też od tego, wiesz, swoje relacje z ludźmi, bo jak jesteś w dobrym humorze, znaczy, nie wiem jak ty, ja tak mam, no to dobra, no to tam nie ma problemu, odezwę się do kogo się nie odzywałem, porozmawiam z kimś, kto na co dzień mnie męczy, ale okazuje się, że jak ja się czuję rozczarowany życiem, w zasadzie się zamykam na świat. I to jest też trudne, bo też nie mogę liczyć na pomoc, nie? Też kogoś, bo często potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się wyciągać z tych dołów, nie? Bo nie wiem, jestem na skraju jakiegoś tego, no nie mam takiego odruchu, że zadzwonię do żony, zadzwonię do, nie wiem, brata ze wspólnoty, zadzwonię do Dawida, chociaż Dawid tak nie odbiera. Nawet nigdy nie odbiera. No, ale tam, Więc mogę nawet podać numer na ekranie i tak nie odbierać. Tam jest nie, no ja nie odbieram nie dlatego, że kogoś lekceważę, tylko po prostu zwykle jestem w takiej sytuacji, że nie mogę odebrać. Znaczy zwykle przegląda Instagram wtedy tak, i wyłącza. Nie tak, mogę, wtedy mi się samo rozłącza przez przypadek. Ja takie i wyłączony, no. Ale słuchajcie, no powiem tak, że kontynuując temat, no zgorzkniałość w zasadzie niestety wnosi do życia też taką ciemność, bym powiedział, to znaczy coś takiego, że w takim mroku zaczyna się żyć, w zasadzie nic już nie cieszy, to jest taka równia pochyła, nie? Bo już zjeżdżasz jakby coraz mniejsze rozczarowania, odbierasz w coraz taki, bym powiedział, wrażliwszy sposób, nie? Że już na końcu całe życie jest rozczarowaniem, a jak jest całe rozczarowaniem, no to nie ma sensu praktycznie, nie? Jak nie ma sensu, no to jest dolina, nie? No to już nie wiadomo w zasadzie, gdzie stamtąd iść, nie? No tak też myślę teraz, bo mi się kojarzą różne w ogóle są fragmenty w Piśmie Świętym, o goryczy, dosłownie o goryczy. No dużo jest, nie? Chyba tam. I no, nie wiem dokładnie ile, no trzeba by tam sobie teraz są takie możliwości, że wystarczy to w internet wpisać i sobie sprawdzisz, ale generalnie w pamięci mi przychodzi taka jest pieśń o winnicy, gdzie powiedzmy podmiotem lirycznym tego poematu czy hymnu, już nie pamiętam, to jest rodzaj literacki, jest powiedzmy Bóg, i mówi, że zrobił wszystko, co trzeba, żeby ta winnica była super i owocowała i dawała najlepsze wino, a ona gorzkie wydała jagody. Tak jest dosłownie, nie? To jest cytat. Ona gorzkie wydała jagody, czyli że generalnie z każdym z nas jest tak, wydaje mi się, że mamy absolutnie pełen pakiet. To, co mówiliśmy wtedy też o tych talentach. Mamy pełen pakiet, który wystarczy, żeby robić to, co mamy robić. No ale gdzieś po naszej stronie leży taki moment właśnie, że jedna, druga porażka, trzecia porażka i kurde, i gorzkie. I robimy się gorzcy właśnie. No i zamiast dawać najlepszy produkt, dobre wino z dobrego rocznika, 1982, Trzy. No, to jesteś młodszy tutaj. Jestem południowe zbocze bardziej. Więc żaden nie będzie numer 1, numer 2, tylko 2 i 3. No więc, że nie korzystamy i jakoś sami jesteśmy też odpowiedzialni, nie? Że to nie jest tak, że wszystko się samo stanie, to nie jest też tak, że wszystkie nieszczęścia na nas spadają same, tylko w jakimś sensie, no nie całkiem, ale ponosimy odpowiedzialność też za nasze porażki i dobrze brać tą odpowiedzialność, że po prostu nie, tak dłużej nie będzie. Wstaję, idę dalej i następnym razem się uda. A jak nie następnym, to jeszcze następnym. Czyli to jest po prostu kłamstwo, że jesteśmy tacy do kitu i że po prostu nawet jak ci 7 razy pod rząd nie wyjdzie, to nie znaczy, że za 8 nie wyjdzie, nie? Dokładnie. Ilu było naukowców, czy w ogóle ludzi w jakichkolwiek dziedzin sztuki, czy innych obszarów, gdzie wielokrotnie próbowali, dopiero gdzieś naprawdę w drugiej połowie życia coś tam się udało, nie? I to nawet nie chodzi o takie duże rzeczy, nawet małe rzeczy, drobne na co dzień, budowanie relacji, nie? Z trudnym, nie wiem, kimś, czy w ogóle, no krok dzisiaj, to 2 kroki może jutro, nie? Po prostu. Tak, no i myślę, że tym miłym akcentem możemy skończyć. Nigdy się nie poddawaj, jak to było na jednym szaliku Fight for your right. Także nigdy nic, nie wszystko nie jest stracone i idziemy do przodu. W górę serca i tego. Do zobaczenia, żegna Dawid i Bartek. I już. Nie ma nas, zawsze chciałam masa jak Brooklyn, masala. Przyjść choć na chwilę, wpaść, ale
To nie singiel wata. Zawsze chciałam masa jak... No o co mi chodziło, że może ja jestem też... Tak mi przyszło do głowy taka myśl filozoficzna, że może skoro jestem tak niestrawny, to powinien zostać wysruty przez coś. Zjedzony najpierw. Tak, najpierw zjedzony, potem... I wanna go to Poland now!